Witamy wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku i prosto z Quito. 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 Dzisiaj idziemy na miasto, pokażemy wam jak wygląda historyczna dzielnica, zona historyczna. place i tak dalej. Sami jesteśmy ciekawi, bo jesteśmy w najwyższej stolicy na świecie. Dokładnie tak. Zapraszamy, chodźcie z nami. Z ciekawostek, to wam powiemy, że w 1978 roku, tak, 78. UNESCO wpisało Quito razem z Krakowem jako pierwsze miasta na listę właśnie UNESCO, więc bardzo fajnie. Także Quito ma sztamę z Krakowem. Tak. Taka sytuacja. I jest tak naprawdę jedną najlepiej zachowaną zoną historyczną w całej Ameryce Południowej, Tak, w całej Ameryce Południowej. Więc idziemy z ciekawości, zobaczymy, a wy razem z nami. Co prawda generalnie tutaj jest bardzo dużo kościołów, Tak. ale są naprawdę wyjątkowe, więc będziemy je oglądać, a wy razem z nami. Nie będziemy bardzo was zamęczać tymi kościołami, ale na pewno idziemy zaraz do pierwszego, w którym jest 50 kg złota. Może coś wyskorbiemy dla siebie. No z kościoła będziesz kradła, wiesz co? Boże, synka. A kto wybiera najlepsze noclegi? Justinka. No tak, Justinka. No taka lokalizacja. Przeszliśmy stamtąd 50 metrów i tak, tu jesteśmy na samym środku w ogóle zony historycznej. Zobaczcie, tam na górze jest posąg Maryi, do którego pewnie też pójdziemy Matki na górze. Boskiej z Quito. Matki Boskiej z Quito. No to Matka Boska to Maryja, nie? No ale sprecyzować chciałam. A na przykład z tej strony mamy katedrę, już widać z daleka. Piękna katedra, też widać, że duża, zobaczymy na pewno. Robi No wrażenie. i od kupy straganów, jak widzicie straganów. O! Ja lubię stragany, ja też lubię stragany. Zegarki Ej, co- ręcznie haftowane, tak? A wow, Buenos ładne. dias. Buenos tardes o buenos dias? Buenos dias. Jeszcze Buenos Dias, jest za 10-12. Aha. Nie. O, ale łańcuch fajny. Ja to taki lubię. O wow, co to? Kopałem. Do tego złota nam się przyda. Może. I może. to? Patrz, mini grill, syna, na jednego kotleta. Jest zarąbiste. No, fajne rzeczy, są takie inne, nie? Jakie szachy. Z duszków zrobione. HP? Tak. Co chodzi? Ma jakie aparaty stare. Pierwszy raz widzę takie śmieszne rzeczy. Piór, patrzcie, z piór zrobione obrazy normalnie. Ale fajnie też. O, tu też z piór. No, coś takiego innego, nietypowe rzeczy są. No to wiadomo, koraliki są wszędzie. Tu mamy jakieś naturalne mydła. Oczywiście, więc wszystko macie tutaj. Wszystko, co byście chcieli. No. Jak na Ojejku. naszym stadionie. Ty, to patrz jakie. Zobacz. Arabskie, nie? Łańcuszki. Ty lubisz takie, a tu masz ty. Patrz. Ale czad. Hey, where you from? Poland. Polonia. Yeah, that's awesome. Strasznie mi doskwiera ta wysokość. No Tak jednak mi duszno. idziemy bardzo powolutku, bo jesteśmy, pamiętajcie, na 3000. Na 3000 Na 3000. A jak? Pani ma, w ogóle zobaczcie, takie lody Ej, z o co bitą chodzi z śmietaną. tymi lodami? Bo to jest bita śmietana. Pani bierze wafelek, nabiera ci i tyle, wiesz. Wiem, ale jakoś To mnie tak nie śmiesznie wygląda. przekonuje mnie, żeby to spróbować. No takie jakoś. ciepłe lody, u nas też były te ciepłe lody przecież, No, nie? nadal są. O, tu jaki fajny pan w kapeluszu, patrzcie. Ale czad. Bank Centralny Ekwadoru. Ładne tu mają te budynki. Kurde, proszę bardzo. Normalnie trochę jak takiego Harry'ego Pottera, nie? Tak. Taki, kurczę, fajnie to wygląda, no. A obok banku centralnego znajduje się Iglesia de la Compañía de Jesús, czyli bardzo piękny kościół. Jeżeli chodzi o fasadę, to została zrobiona z kamienia wulkanicznego. Jest to kamień andezytowy i ma zachowane bardzo, bardzo szczegółowe detale. Budowla zaczęła się tego kościoła w 1605 roku, trwała 160 lat, czyli zakończona była w 1765 roku. Została wybudowana w stylu baroku latynoamerykańskiego i jest to najlepszy przykład baroku w całej Ameryce Łacińskiej. Popatrzmy na razie na fasadę. Od razu mogę wam powiedzieć, że jest to kościół, w którym w środku zużyto ponad 50 kg płatków złota. Jest cały pokryty złotem. Na pewno jest to wyjątkowy kościół. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, więc idziemy zobaczyć. No i okazało się, że od 1 do 4 można wejść, ale teraz trzeba płacić.
Więc jeżeli chcecie 3 to dolki. nakręcić, to tak, 3 dolki, jeżeli chcecie po prostu świątynię nagrać. Dodatkowe $3, jeżeli chcecie wejść, obejrzeć, oplułem cię, przepraszam. No całkiem sporo dzieci. Jeżeli chcecie zobaczyć kopuły jakieś, ona tam tłumaczyła. I jeszcze dodatkowy $1, jeżeli chcecie wejść do krypt na dół. Tak. Ale my po prostu wchodzimy zobaczyć sam kościół Tutaj i te 50 kg drzewo. złota. Tu złotem jest pokryte wszystko. Tym bardziej, że mamy tylko $20, bo jest weekend, no i nie wypłacamy generalnie w weekendy pieniędzy. Przelicznik jest wyższy po prostu. No dobra, czekamy, zaraz wejdziemy sobie, na pewno też się pomodlimy i pokażemy wam, jak wygląda świątynia. Dobra, wyszliśmy, przy kasach dostajecie bilety, które musicie pokazać przy wyjściu. Dostajecie taki informator, oczywiście po hiszpańsku, tak? A nie, Nie, po jest nawet angielsku. zapisane po angielsku. Bardzo fajnie, możecie też wziąć guide jak chcecie. Pokażemy wam tylne drzwi, tu już macie nawet pokryte tym złotem. To już jest ze złota, a teraz uwaga, główna nawa kościoła. I ze skorbami trochę. Proszę, tak? Ty nie jesteś paznokci teraz. Ja. Dobra, idziemy. Robi wrażenie. Z ciekawostek, których wyczytaliśmy na temat kościoła, oczywiście, to miało przypominać bramę do raju. Zobaczcie, jakie piękne złote zdobienia. To jest całe wykonane ze złota. I chodziło o to, że jak się przyjdzie do kościoła, to znaczy, że to był raj i bardzo chciało się iść do nieba. Jedyne, co mi się nie podobało, to w czasach kolonialnych najbogatsi mogli siedzieć z przodu, a tylko z tyłu biedniejsi, a niektórzy w ogóle nawet mogli nie wejść do kościoła. Bardzo mi się to nie podoba, bo uważam, że kościół był dla wiernych, a nie pokazywaniem, kto jest bogatszy, a kto jest Tak, biedniejszy. ale ten kościół właśnie został wybudowany w taki sposób, żeby człowiek czuł się maleńki wobec Boga i raju. I to miało na celu. Szkoda, że kamera, widzisz, tak jasno pokazuje, a tutaj to się błyszczy tak, jak po prostu, no nie mogę. No jak Nawet złoto. Tu, zobaczcie, całe półkole w złocie po prostu, nie no, wygląda majestatycznie. Dobra, dostaję naklejkę na pewno, Tak. ale nie podoba mi się to, że nawet teraz biorą od was pieniądze, a jeżeli ja bym chciał wejść teraz, powiedzmy się pomodlić tylko i wyłącznie, bo i tak chcę się pomodlić, to i tak musisz zapłacić $3 za to. Znaczy wiesz, no generalnie podobno można w innych godzinach, tak? Ale no wywalili na to tyle pieniędzy, że teraz muszą nadrobić. No, podobno budowa tego kościoła, która notabene trwała 160 lat, kosztowała tyle, że można było za to pobudować normalnie małe miasteczko. Jest jeden z najdroższych kościołów, jaki powstał. No, nie dziwię się, ale jakie te rzeźbienia, ile tych detali po prostu, detali pełno, wzorów, wszystko. I każda nawa ma ogromny taki ołtarz, można powiedzieć, boczny, każda boczna nawa i wszystko jest pokryte złotem. Po prostu tak się błyszczy, że ja jestem w szoku. Bardzo mi się Też podoba. właśnie dowiedzieliśmy się, że wiele osób w tamtych czasach nie potrafiło ani czytać, ani pisać i to złoto właśnie miało być dla nich takim językiem, sprawiać takie ogromne wrażenie i właśnie, że to są te drzwi do raju. Tak, dokładnie. Nie no dobra, przyznam szczerze, że robi to wrażenie, naprawdę. W życiu tyle złota nie widziałem. W życiu. Wow. I to jest po prostu z płatków złota. Zobaczcie, zaraz to jest główny ołtarz, a znowu boczny wam pokażę. Proszę. Ale to już jest taki przesyt. Tak, że aż nie czuję się tu dobrze. Tak, no ja naprawdę. osobiście. No. Podejdziemy trochę pod ołtarz. Zobaczcie ołtarz z bliska. Nie no, jest piękny, naprawdę jest piękny. Tu jest przybliżające, widzisz? Tu masz Jest, lustro. można zobaczyć bliżej. O, pokaż. No, sam środek. Ale ładnie. Za dodatkową opłatą $3 tam normalnie ludzie chodzą. Dokładnie. Czyli za dodatkowe $3 możecie sobie wejść tam na górę i zobaczyć kopułę, a jeszcze za dodatkowego $1 możecie oczywiście wejść sobie do krypt. Powiem wam tak, jak będziecie w Quito, to naprawdę to jest Znaczy must have. warto zobaczyć na pewno. No, No czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. ja też nie, nigdy. To jest Naprawdę. wszystko ze złota po prostu. To jest, no taki szok, że... Ej, naprawdę, to wyobrażasz sobie, ile to jest pieniędzy? A ile to jest pracy, żeby to Ej, zrobić? dawaj, poczekaj, dowiemy się, ile to kosztowało. Znaczy kiedyś 50 kg złota to było taniej, no teraz to jest dużo. No to na ten moment, No zobacz jaka jest teraz. wartość? I co, kochanie? No to zgadnij. No nie wiem, no 100 000, nie wiem, 1 000 000. Około $4 milionów amerykańskich. Wartość samego złota. Samego złota. Samego złota, No. nie? Ile tu jest roboty.
przy tym. Zobaczcie, jak tu się świeci. Ja. I ten sufit. Normalnie nie mogę. Ciekawa jestem, czy były przypadki, że ktoś tutaj się wbił i chciał okraść. Wiesz, ty byś musiała długo skrobać. Zobacz, tu masz trochę obskrobane, tak naprawdę. Już ludzie się opierali czy coś i... Nie, to słuchaj, to nie jest raczej. Tu też jest złoto? No, Właśnie tak. mi się wydaje, że wszędzie. Tu akurat nie na tej ścianie. Ale tutaj, zobacz, tu już wszędzie na dole masz złoto. Tutaj też masz złoto, nie? No zobacz, podejdź. No tak, tak. Nawet to już jest ze złota. O to. I teraz to jest, wygląda jak pomalowane po prostu, wiesz? No, ale to jest używane płatki, więc płatki były kładzione No tak, delikatnie, na one się zasadzie sklejały. farby. Tak, na zasadzie farby, no. Ale no nie mogę. Ja. Ale szczerze, ja osobiście fajnie bardzo to zobaczyć, ale żebym się czuł tutaj przyjemnie i że to jest brama do raju, to nie do końca. Nie, to jest przepych Tak. taki. I tak samo jak czytaliśmy, rzeczywiście ludzie o tym mówili, że nie każdy się czuł dobrze w tym kościele, bo niektórzy rzeczywiście myśleli, że to brama do raju, a niektórzy rzeczywiście, że to złoto przygniata, nie? I No, chyba trochę przygniata tak. bardzo. Chyba trochę tak jest, nie? Mocno przygniata. No, naprawdę. Szkoda, że mam wrażenie, że na kamerze się aż tak nie błyszczy jak tutaj. Normalnie tutaj to się tak błyszczy to wszystko, że jestem w szoku po prostu. No, to wszystko jest błyszczące złoto. Ale cały czas z Justynką siedzimy tutaj i debatujemy na temat tego kościoła i nie wiem dlaczego ja osobiście nie czuję się tutaj jak w domu Bożym. Ja czuję ten przepych i to jest trochę dziwne, bo mimo wszystko każdy kościół to jest domem Bożym. Z drugiej strony, jak byliśmy w sanktuarium w ostatnim odcinku, to tam czułem się jak w domu. Jak u mamy w domu, można było sobie siedzieć, było naprawdę przytulnie, nie wiem dlaczego. A tutaj ten przepych jednak jest tą siłą. I cały czas mamy taką debatę, czy dobrze, czy niedobrze. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest brama do nieba, czy to jest pokazanie bogactwa. Jak wy myślicie tak naprawdę? A teraz idziemy na Plac Niepodległości. Też wam coś ciekawego opowiemy, bo dużo rzeczy tam się działo na tym placu. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Bardzo Normalnie dużo ludzi jak jest. nasza starówka. Co nie? prawda dzisiaj jest niedziela, więc na pewno też dużo jest lokalnych ludzi po prostu, co sobie tak jak i u nas po starówce spacerują. Tak. Ale ja zauważyłam, że tutaj jest sporo takich innych Ty, rzeczy. co to jest? Pan motyl. Jakiś taki straszny. Pan drewniany. A to, aha, za fotą masz dolara. Dlatego go tak pokazałem z tyłu tylko. Jest sporo takich innych dziwnych takich suwenirów, że Tak, i wszystko to jest handmade. I to jest No fajne, tak. że tu nie stoją taki z plastikowym jakimś tam shitem, tylko ludzie tutaj robią handmade normalnie i można sobie prawdziwe ręcznie robione rzeczy sobie kupić. I to jest bardzo fajne, uważam. Piły chyba. Piła, pamiętasz? Ale kozioł z papierosem. No ja nie mogę. Co tu można sobie kupić, to szok. No i oczywiście budyneczki w stylu takim właśnie historycznym, kolonialnym, bardzo ładne i ludzi milion, więc trzeba uważać o na nie, Kamil, kieszonkowców. jest niebezpieczeństwo po prawej, czurosy. Error, churros, error. Czurosy. Nie no, to dla ciebie niebezpieczeństwo. No Ja wiem, to tak... że dla mnie niebezpieczeństwo. Dotarliśmy na Plac Niepodległości, drodzy Państwo. Potocznie mówiony jaki Plaza Grande, czyli duży plac, tak nazywają go miejscowi. Tak, jak lokalni. widać się tutaj życie tętni. Mi się wydaje też, że oni nie są pochłonięci tym biegiem o wszystko. No tak jak u nas. O pieniądze, o karierę i tak dalej. Pieniądze. Se przyjdą, pochillują, zjedzą loda, wypiją Podobno. kawkę, pogadają. Podobno jest tak, że jak się posiedzi długo na placu, to pozna się przyszłość Kyoto. Quito. Bo ponieważ ci ludzie właśnie bardzo dużo rozmawiają na ten temat. Kiedyś, ciekawostka, były egzekucje ludzi, którzy buntowali się przeciwko Hiszpanom, przeciwko koronie i na samym środku placu były egzekucje typu wieszanie bądź ścięcie. Czasami nawet Hiszpanie zostawiali to ciało na kilka dni, żeby wystraszyć innych ludzi. Ale mamy dookoła tak, już za nami, jak widać, to jest Pałac Prezydencki. Po prawej stronie mamy... Tutaj jest Pałac Arcybiskupa i totalnie po prawej mamy ratusz. Tak, To za tym rozgryzłam filarem. od razu, bo widać, że od razu to ratusz. że to takie nijakie. Ale jeszcze
z czwartej jego części mamy katedrę metropolitarną. A jeżeli jeszcze nie polubiliście naszego odcinka, prosimy kliknąć like i jak możecie, to także kliknijcie. Subskrypcje! Dokładnie. Dzięki, będzie wam miło. Dobra, uwaga. Ze frontu, jeżeli chodzi o katedrę metropolitarną z Placu Grande, można wejść tutaj do muzeum. Kosztuje to $2 od osoby. Tutaj też można wejść na wieżę widokową sobie i popatrzeć na miasto z góry, ale bo w bazylice głównej, która jest na wzniesieniu i ma piękne gotyckie wieże, też można wejść na górę, więc tam chcemy wejść na pewno, zobaczyć miasto z góry. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała na temat Placu Grande. Tutaj też były kiedyś procesje. Bo uważam, że bardzo ciekawy temat. Były kiedyś procesje i sypano płatkami róż księży, jeżeli chodzili w procesji, ale dzieci, jeżeli kazanie było słabe, mogli obrzucać księży błotem. To było ciekawe akurat. Ciekawe jakby... Musieli się bardziej starać z tym kazaniem. Ciekawe nie? jakby to wprowadzić do Polski, ile księży by chodziło obrzuconych błotów. Uwaga, wszędzie dookoła możecie kupić tradycyjne maski. Tak to wyglądają te maski dokładnie. To są tradycyjne maski jeszcze ludów przed Hiszpanią, zanim tu była Hiszpania. To było Inków, Karas i Kitu. Kitu, jak się nie mylę, tak? Dokładnie. I tutaj dookoła chodzi o to, że ten grzebień, to chodziło o promienie słoneczne. Które były święte w andyjskich wierzeniach. Słońce, czyli życie i energia, boskość. Dobra, a jeżeli chodzi o kolory, to mamy tak jakby 4 podstawowe kolory. Tak, i tutaj kolejno na przykład żółty oznacza boskość, niebieski oznacza duchowość, czerwony oznacza krew, siłę życia i wojnę, a biały to jest czystość, takie światło. I tutaj ten wysunięty język mógł oznaczać komunikację z bogami, takie rytuały. I nie pamiętam, no, co jeszcze. Zdarza się, ale generalnie także dla na przykład wystraszania wrogów. Kiedyś też takie maski, O, tak, niektóre, tak. które były, Miały za zadanie straszać. były ze złota bądź ze srebra, one były przeznaczone głównie dla wodzów, żeby pokazywać łączność też z duchami. Więc to jest taka andalujska, czy andyjska, czy... Weź przeczytaj. Nie, nie, weź zobacz, andyjska, andalijska, czy Andalijska, jak to było? Bo nie czekaj. pamiętam, jak się nazwa. Z andyjskiej kultury, andalijskiej kultury, czy z andyjskiej? Andyjskiej. Andyjskiej od kultury. Andów. Dokładnie. Andy. No, dokładnie. Uwaga, mamy coś ciekawego. Proszę bardzo. Dolor de columna. Ktoś jest głodny? Proszę, probaczek. Odważysz się? Dawaj. Wiecie, że on jest większy niż mój kciuk? To jest naprawdę ogromne, ale pomaga na stawy, na jakieś, widać, że na różne schorzenia. Takie smakołyki w O, Ekwadorze. jeden ucieka. Gdzie uciekasz? Jezu, ogromne. Wiecie, że jeśli je w całości oprócz czarnej głowy, można normalnie złapać i za czarną głowę i ugryźć go i zjeść po prostu, nie? Ale tak wyglądają właśnie takie z dżungli typowo robaki, skory wyciągane. O, rano, rano. Ucieka. Pokaż. Wow. Le. Zobaczcie, jakie to duże. Można jeść, dawaj, tylko trzeba zjesz? złapać za głowę. Nie. Lo pueden comer. Puede comer para do... Se saca la cabeza. Sí, no, kamery. Ale fajne, zobacz. Czekaj, jeszcze zdjęcie ci zrobię. No, zrób. Mira, aquí hay más. Pokaż O, się, si, si. pokaż się. Espérate que... Czekaj. Dobra, mam. Gracias, muchas gracias, miłego. Jak uczucie? Znaczy śmieszny, no robak jak robak, on nie jest obślizgły, nie jest taki obślizgły, tylko po prostu takie jak jelitko, ale nie śliskie. Generalnie spoko, on był w przyprawach i go można zjeść, tylko łapie się go za głowę, odgryza się, głowę się wyrzuca, reszty można zjeść. To jest bardzo duże źródło białka, ale To czemu nie no zjadłeś? jednak, no nie wiem. Teraz jednak bym chyba nie zjadł. No nie, robaka, nie. Jaka kuriozalna sytuacja nas spotkała w ogóle. W Ekwadorze jest problem z płacenia kartą. Już wczoraj, jak robiliśmy zakupy, Tak, w większych sklepach nawet nie było terminalu. nie ma jak. No i kupowaliśmy sobie 2 napoje, 99 centów. No ale stwierdziliśmy, że zapłacimy kartą. No i
No i generalnie, żeby zapłacić kartą, musicie mieć dowód tożsamości, czyli na przykład paszport albo chociaż zdjęcie, żeby sprzedawca mógł zweryfikować, czy właściciel karty to faktycznie ty. Dodatkowo oprócz tego, że zrobicie PIN, a tym bardziej, że nie mógł pan podać Justynie tego, ona musiała wchodzić prawie za kasę, żeby stukać PIN. Tak, i wszyscy widzieli ten PIN. No właśnie. I problem polega też na tym, że PIN za 99 centów to jest niecałe 3 zł i musisz wpisywać PIN, to nic. Potem jest wydruk, który jeszcze musisz podpisać. Tak, także generalnie spoko. Pamiętajcie, jadąc do Ekwadoru, miejcie chociaż w telefonie, bo nam się to sprawdziło, w telefonie zdjęcie paszportu, no bo nie kupicie sobie nawet wody. No, więc tutaj z płaceniem kartą jest średnio. Dobra, idziemy dalej. Wam drogę na bazylikę. Widzicie jaka pionowa droga? Mi już Tak się jak się słabo kończą zrobiło. budynki, tak samo droga. Więc dzisiaj będzie wspinaczka. Nie dość, że jesteśmy na 3000, to idziemy do góry. Po prostu. Czemu by nie? Wow, super! Jak kochanie górka? Świetnie. Cofam to, co powiedziałam. Tak? Zobaczcie jak ładnie miasto wygląda. Już. No dosłownie idziemy sobie tą drogą. Kocham Mówiłem, pod że górę. będzie teraz stromiej. Kocham pod górę. I jeszcze trochę. Już powoli dochodzimy do bazyliki. I zobaczcie, jakie kwiaty. Ja, Tadam! wielkości 2 razy Justynka, jak nic. Fajnie to No wygląda. nie wiem, czy 2 razy. No, co Z najmniej. 8 razy. Nie no, na 8. No, bez Jestem przesady. Maniunia. Maniunia, Maniunia. O, Zobaczcie, ale czad. No. Mega. nieźle. Jak sztucznie trochę to No. wygląda. Nawet Trochę podejdę tak. bliżej. Ale fajnie. Jaki kaktus, nie wiem, to ta gawa ze ściany? No, taki trochę kaktusowaty, bo Dotarliśmy pod Bazylikę del Voto Nacional. już wam Bazylikę pokazujemy. ślubu narodowego. Dokładnie powstała jako część narodowego ślubu Ekwadorczyków, złożonego po ogłoszeniu nowej konstytucji w 1869 roku. Ona podkreśla katolicką tożsamość państwa, czyli po prostu miała być symbolem wierności religii katolickiej. W ogóle jest bardzo ogromną budowlą. Jej długość ma 140 metrów, a wysokość, te dwie wieże, mają 115 metrów. Została wybudowana w stylu neogotyckim, również na wzór katedry z Notre Dame. Tak jak widać, Koszty były bardzo wysokie, tak naprawdę architekt chciał wybudować ją 100 metrów wyższą, no ale oczywiście państwo stwierdziło, no panie, weź to trochę za drogo, więc każdy musiał dać coś, każdy z mieszkańców Quito musiał dać coś typu kurę, jajko i tak dalej. Oczywiście niektórzy oszukiwali, dawali kamienie, bo nie chcieli nic dawać, no ale powstała tak jakby właśnie z takiego podatku, że tak powiem. tak, i taką ciekawostką jest też to, że jest to największa budowla neogotycka w Ameryce Łacińskiej. I Można- chyba idziemy do środka. Oczywiście, nie dość, że to, że można wejść do środka, to jeszcze wejdziemy sobie na tą wieżę. Justynka jeszcze robi zdjęcia na zewnątrz, pomachaj! A ja Hola! wam jeszcze powiem ciekawostkę, ponieważ normalnie w europejskich katedrach są stawiane gargulce na takich szpieniach, żeby odstraszały złe duchy. Tutaj Ekwadorczycy użyli ich naturalnych zwierząt, fauny. Tutaj chyba jest iguana, dalej mamy jakiegoś barana. Tam nawet widzę, że tutaj w tym miejscu jest pancernik. Tu nawet widać lamę. Więc to jest też bardzo ciekawe. Dobra, obok jak widzicie tutaj możecie kupić sobie bilet, żeby wejść na górę też. Z tego co widzę $4 od osoby. Jak Justynka nie będziemy mogli za jedzenie zapłacić kartą, to dzisiaj nic nie jemy. No tak, racja. Przy wejściu pan się pyta, czy chcecie wejść po schodach, czy wjechać windą. Więc oczywiście osoby, które mają problem z chodzeniem, mogą sobie wjechać windą. Fajnie, że jest taka możliwość. Tak, ja oczywiście mówię, nie, no jak to, idziemy, 115 metrów do góry. A co, Justynka lubi się wspinać. Dobra, jesteśmy na 5. piętrze, tu mamy organy, a tutaj, zobaczcie, Jaki witraż. witraż z frontu kościoła, naprawdę jest ładny. Wow. I o czym tak Justynka mówi, już wam pokazuję. Proszę. Fajnie wygląda. Tak wygląda właśnie bazylika w środku z góry. Wow, fajnie. Znaczy jest taka dosyć surowa, Ale ale potężna, chociaż bardzo wąska i długa, nie? Trochę zoomujemy.
Nie, na kamerze to nie widać takiego wow. Nie, no widać, wow. Jest dość wysoka, naprawdę jest wysoka. To jest po mega. prostu piękne. Z zewnątrz widziałem ten witraż, ale nie robi aż takiego wrażenia Nie. jak z tej strony, nie? Chyba musi być fotka, co? Musi być, oczywiście, rozstawiaj nogi. Co? To znaczy te nogi tu. Kamil, w kościele? Jest Dobra, jesteśmy na 10. piętrze. Tu macie sklep, a jeszcze jest 11, 12, 13, 14 do 16 na widok. Serio? Tak. Wyjdziecie ze sklepiku, z tego właśnie sklepiku, dosłownie w bok nawy. To jak widzicie, wychodzimy na takie miejsce, gdzie możecie też, proszę bardzo, przejść przez cały kościół wzdłuż. Zaraz tam pójdziemy, ale najpierw Tarasik widokowy na taki miasto. mały tarasik widokowy, ale jasność bije. Uwaga, Wow. jasność. I teraz pyk. Proszę bardzo. Ale jest ogromne to miasto. No, naprawdę. I dosłownie my mieszkamy tutaj na środku. Tam jest posąg Maryi. Zobaczcie, nawet wam zbliżę zoomem. Ogromna jest ta stolica. Naprawdę. Bardzo. Jednak jak coś jest tak na górach położone, to widać, że to jest wtedy takie wielkie, nie? Naprawdę. No i oczywiście możecie sobie popatrzeć. Ale przez ten- ładnie. Znaczy ładniej by było bez chmur, No tak. ale one też nadają taki klimacik, No. nie? Mroczny. Przepraszam. Na zdrówko, parówko. Dziękuję. Parówko, Justynka zawsze tak do mnie. Chodź, idziemy do środka. I to taką boczną nawą chyba nad bazyliką się idzie, widzicie? Tutaj są te nawy boczne w kościele, więc my możemy sobie przejść bokiem i idziemy zaraz na taras widokowy, tym bardziej, że tam podobno jest bardzo stromo i trzeba uważać na schodach. Cykasz się? Ja? Dziewczyno, oczywiście, że nie. Ja wiem, że tak. Nie, wysokości lubię akurat. No i po przejściu tego pięknego, długiego korytarza wychodzimy na zewnątrz, gdzie skręcamy tylko w prawo, bo w lewo jest wyjście. I po takich oto schodach będziemy iść teraz na górę, na samą wieżę, na sam szczyt. Ale schody, powiem wam, że są hardkorowe, bo zobaczcie, tu nawet buta to nie ma połowy, widzicie? Są same palce. Moje klapki na pewno świetnie Bardzo się spiszą. stromo. Więc ja chowam jedną rękę, hopsa. O kurde, jak po drabinie. Serio. Wow. Może poczekaj trochę, ja wejdę na górę. Tylko mi bączka nie puszczaj tu. Nie, ale poczekaj, wejdę na górę, to cię nagram jak wchodzisz, dobra? No. Jezu. Zobaczcie, tu jest pionowo. Naprawdę. Naprawdę trochę. pionowo. Jeszcze I z pode mną jedną mam- ręką to już w ogóle jest No. masakra. Tu jest szklane i całe to jest jak po drabinie. Naprawdę jak po drabinie się wchodzi. Więc ostrożnie, ci co mają lęk wysokości, Nie patrzeć w dół. tak, mogą mieć problem. O, widzicie? Ja się muszę lewą ręką podtrzymywać. Za mną matko. widok na miasto, ale puszczę jedną ręką i się zaraz łapię. O Jezu. Nie dość, że 3000 metrów, to jeszcze wyżej wchodzimy. Dobra, jesteśmy. Idzie Justynka. O. Jak? Znaczy ja to się nie boję, ale mi niewygodnie jest po No, prostu. ja też z jedną z tym. ręką. To jednak ciężko, ale ja też się nie boję, ale fajnie. No już jesteśmy na wieży. O, tam jakie wieżowce są daleko. Proszę, widok na miasto. Jakaś biurowa dzielnica tam daleko. Ogólnie tu jest tak, że schodzi się takimi samymi schodami, jak widzicie. Tu ludzie schodzą. Proszę. I też jest pionowo. Więc ostrożnie. Boiska widać. Zielono. Fajnie, co? Przejdziemy na drugą stronę. Fajnie, fajnie. Naprawdę widoczek zobaczyć taki stąd jest ok na całe miasto. Zobacz, jakiego ono ogromne. Dookoła, no 360, No, 360 stopni widok. tak. Ale Justynka, jedna rzecz. My byliśmy tam na tej górze, gdzie kraty? Nie, bo poszliśmy sklepem na dół. No tak. O nie, co Musimy wejść znowu jeszcze tam, na wysoko. tą wieżę. Dokładnie. Na razie jesteśmy tylko po jednej stronie. Ale stąd zobacz, jaki ładny widok. O, patrz, jak na tych pocztówkach. No, jakby pocztówkę taką. Fajnie. Proszę, teraz schodzenie. Tak wygląda. Ostrożnie, Justynka. No, ja mam ostatnio te zdolności do Tak. robienia sobie krzywdy, więc uważam. Wow, w pionie. Normalnie widzicie? Ile buta? Dobra, kamerę chowam, bo
Jednak schodzić przodem jest wygodniej. Jednak, tak, jak, No to jak jest po normalnie drabinie. drabina. Tu widzicie, pan schodzi normalnie, to jednak no jest ryzyko, bo to jest zbyt pionowo. Jednak sobie przodem zejdźcie. O, jak zmarzłam. No, ja też. Idziemy do środka. Dobra, idąc sobie na górę, na wieżę widokową, wchodzicie na takie piętro, które jest dodatkowo taką małą restauracją. Tu rozmawialiśmy fajnie, bo panie mówią po angielsku, więc bardzo miło. I tutaj możecie sobie porobić zdjęcia, pochillować, ale bardzo fajne mają to, że mają takie naturalne drinki. Już wam pokazuję, jak to wygląda tutaj u kogoś. Ktoś ma takie picie. Hi, thanks, hi. Hi. Wszyscy są naprawdę mili i to jest coś takiego jak canelazo. Canelazo to jest ich naturalna woda, to boska woda inaczej, albo woda z cukrem i tu jest używana cynamon, goździki i marakuja. I to jest takie podawanie na ciepło, można do tego dodać alkohol albo szampan czekoladowy. I oczywiście Justynka już płacze, bo niestety jest mamy niedziela, gotówki. a my nie mamy gotówki. I nie można tu zapłacić kartą, ale zobaczcie, jaki tron. Ale właśnie ja jestem trochę w szoku, Chodź że tu na ten tron. takie rzeczy, nie wiem, takie czaszki i tak dalej w kościele. Tak, no w kościele, nie? Takie niesmaczne to trochę. No to, że wiesz, no kościół to jest i narodziny i śmierć, więc to wszystko wchodzi w to, nie? Nie wiem czy... No nie wiem. Ale chociaż rzeczywiście te kubki to takie dość mroczne jak na kościół, nie? To nie jest takie, tak jak to jest gargulec akurat typowe, ale wszędzie takie alkohole podają, widzicie, w takich czaszkach. Dobra, idziemy dalej, bo Idziemy zaraz... teraz na górę, możemy wejść na górę. Ogólnie tu macie takie miejsca, jeszcze wam pokażę, gdzie możecie sobie usiąść i nawet sobie tutaj usiąść z takim widoczkiem, wypić taki ciepły napój. Bardzo nam smutno, że nie możemy tego Ciepły zrobić. napój, nie danie. Powiedziałem ciepły napój. A ja słyszałam ciepłe danie. Idziemy teraz na główny taras widokowy. Szliśmy, to są 3 piętra do góry jeszcze, ale zobaczcie, póki pan schodzi, to wam pokażę. Tu musicie się schylić, tu jest tak ciasno, że ja z plecakiem nie mogłem się zmieścić. No ale jesteśmy. Jak widać tutaj takich pleksji powinni porobić czy coś, żeby dało się to pooglądać. No ale dobra, No, Są niczym takie- się to nie różni okienka. z tego, co trochę niżej widzieliśmy. No. Nie no, a wiecie co? Tam jest taki wulkan biały, ogromny. Oczywiście mam nadzieję, że na niego pojedziemy. Nie będziemy raczej wchodzić, bo Nie. to jest za wysoko. Tu mamy główną drogę, jak widzicie, którą główna taka droga przez ten centrum historyczne. Nie no, widoczek jest zacny. Dobra, ja nie przepadam za dużymi miastami, ale takie zony historyczne Ale, obejrzeć czy coś spoko, ale żeby jeździć po takim mieście i się zwiedzać ogólnie inne jeszcze tereny, to nie dla mnie, nie? Nie, raczej nie, ale jak miasto jest otoczone górami, to jest ładne. To prawda. Tutaj fajnie to wygląda. Z ciekawostek powiem wam, że Quito jest o 150 km² mniejsze od Warszawy, ale posiada większą liczbę ludności. W Warszawie taka liczba ludności warszawskiej to jest 1,86 miliona, tutaj mamy już 2 miliony. I powiedzcie sobie, że właśnie jest takie ciasne. Czyli powierzchnia jest mniejsza, a więcej ludzi. Dokładnie, ale za to jest bardzo długie to miasto. Stąd tam daleko i ciągnie się na 50 km, ale jest za to wąskie. Jest nie? wąskie, ale długie i widać w ogóle nawet jak się spojrzymy na te budynki, że one tak naprawdę ciasno tutaj są wszystko postawione. ciaśniutko, oby w dolinie, a potem się wychodzi na górę. Mało w ogóle zieleni jest. No, Nawet chodź z drugiej w strony. porównaniu nawet do Medellin, gdzie Medellin też było jakby architektonicznie podobne, to oni tam nawciskali tych krzaków wszędzie, nie? No dokładnie. A teraz wam pokażemy, bo jest jedno miejsce, gdzie widać trochę więcej. Proszę, sobie kucnę. I tu byliśmy na tej wieży wcześniej, z tej strony. Jak widać, tam staliśmy gdzie ludzie. Pokazywaliśmy wam widok po tych schodkach, jak się chodzi. A tu macie widoczek troszeczkę wyżej, a z drugiej strony, bardziej wiecznie. Dobra, zeszliśmy na dół. No i oczywiście bardzo chciałem wejść, pomodlić się. No i niestety nie można, bo można wejść tylko jak jest i wyłącznie ceremonia o godzinie 18. Jeżeli nie, to musicie specjalnie zapłacić, żeby wejść się pomodlić. A my nawet nie mamy gotówki już. Dla mnie to jest głupie trochę, ja bym chciał się po prostu pomodlić. Znaczy to chyba nie o to chodzi w domu Boga, tak? Jakby no... Dokładnie, on powinien być otwarty dla każdego wiernego, tak? Więc znowu mi się coś nie podoba tutaj. Tamten miał przepych, a w bazylice, której chciałem się pomodlić, to nie mogę się pomodlić, bo musisz płacić, żeby się pomodlić. No nie no, masakra jakaś po prostu, no. Masakra. No dobra, ale generalnie nie powiedzieliśmy wam jeszcze jednej ciekawostki.
Tak, mianowicie w ogóle generalnie ten kościół nie został... Co się śmiejesz? Generalnie. Ja i ty tak generalnie, nie? No. Budowla tego kościoła nie została nigdy dokończona i tutaj lokalna społeczność wierzy w to, że jeśli kiedykolwiek zostanie dokończona, to będzie wtedy koniec świata, więc oni celowo zostawili parę elementów, które Jakieś nie detali. zostały, które nie Tak. zostały skończone, właśnie po to, żeby tego końca świata nie było. Szkoda. No i oby nie było, no. Oby nie dokończyli było, tej budowy. oby nie dokończyli. Ale jestem zły. Mimo wszystko jestem zły, No że nie trochę można to wejść do słabe, kościoła no. się pomodlić. Nie no. Masakra. Nie o to no. chodzi. Ale wejść na wieżę i tak dalej. Warto, bo to widok jest rozumiem, ładny. za to tak. okej, można zapłacić, no ale żeby wejść do... Kościoła się pomodlić Tak. nie można? Jakoś mam wrażenie, że strasznie wąskie te chodniki w tym Ekwadorze. Ledwo się jedna osoba mieści. No, i nie mieścisz przepadłam. ty, bo ci samochód przejedzie. Wracaj na chodnik. Już, szybko. No, dobrze. Tak, dokładnie. Idziemy to zjeść, a przy okazji dowiedzieliśmy się, zapomnieliśmy o tym, że idziemy jeszcze na taką artystyczną ulicę, gdzie podobno są artyści. Taka ciekawostka. No jakaś brukowana, wąska uliczka, bardzo fajna, z jakimiś obrazami, artystami, murale. Wow, patrzcie, jaki budynek ładny. English Bookshop. Ładnie wygląda, zobaczcie. Ładne rzeźbienia. Ten żółty następny też jest ładny. No dobra, ale zobaczcie, odejść tylko kawałek od głównej ulicy. Ja mogę iść ulicą, tu się nic nie dzieje. To jest wszystko Ale właśnie pozamykane, nie? to jest hit, że właśnie tutaj jest no, bardzo dużo ludzi w małym mieście. Znaczy w małym mieście, no stosunkowo chodzi mi o wielkość miasta do liczby osób. Tak. A no tu po obrzeżach nie czuć tego. Nie Tylko czuć. w tej zonie historycznej był taki... Motłoch. Motłoch może to takie nieładne określenie, ale spora Może liczba trochę. osób. Dobra, jesteśmy tak głodni. Mieliśmy znaleźć sobie tradycyjną zupę taką ekwadorską. Ona jest kremowa, jakaś tam z awokado i tak dalej. No ale wreszcie, zanim byśmy znaleźli w ogóle tą zupę i gdziekolwiek, gdzie można płacić kartą, to po prostu rok by to Tak, zajęło. pamiętajcie, że naprawdę tutaj płatności kartą są ograniczone, więc gotowa i dolary. Najczęściej, dokładnie. A i udało nam się znaleźć taki mały bar przy głównym placu, przy samym głównym placu. Zobaczcie, taka mała restauracyjka, jakby są dania różne i tam jeszcze dalej można sobie usiąść. I tu macie takie chyba klasyczne jakieś dania. To my z Churrasco Cynką zamówiliśmy. zamówiliśmy pierwszy rząd, druga pozycja. Churrasco, jakieś tam jajko chyba widać, jakieś awokado. No zobaczymy co to jest. Co to jest? Już mi się język plącze, jestem tak głodny, naprawdę. Uwaga, przyszło jedzenie. Nareszcie. Dosyć dużo, ale oczywiście Tak, i to jest najwięcej jest churrasco. ryżu pod spodem, Ale to jest normalne akurat, ale już wam ale jest tłumaczę, ryż i frytki. tak, czytaliśmy generalnie co to jest churrasco i to bardzo tradycyjne i popularne danie i wcale nie tylko w Brazylii, jak niektórzy myślą, ale w Ekwadorze churrasco ma swoją własną lokalną wersję, bo churrasco to jest po prostu stek wołowy, jak widzicie, z wołowiny robione często na patelni, na to musi być obowiązkowo jajko sadzone, frytki, jakaś sałatka, awokado i jest ryż. Jest tako pełne danie, naprawdę nie byle jakie, można powiedzieć, nie? Jak smakuje? Słona. No jak wszystko w Ameryce Południowej, nie? Naprawdę oni kochają sól. Tak. Nie jest jakoś mega, znaczy da się zjeść jeszcze, ale nie, no spoko, Podobno ta najemy się. ekwadorska wersja jest bardziej taka jakby domowa i pełna niż brazylijska, bo brazylijska to jest takie po prostu mięso. No ale No dobra. ale jedno danie kosztuje $5. 37 zł za 2 dania i jedną małą kolę zero. Ja powiem wam na razie moje wrażenia, jeżeli chodzi o talerz. Frytki świeżo wyjęte z oleju. Normalnie ociekają olejem. Mięso przesolone, bo jest przyprawione, ale jest przesolone. Jajko miałem idealnie, bo miałem troszeczkę żółtko rozlewane, Justyna ma bardziej ścięte po prostu, jak widać. No ale jajko jak jajko jest dobre w samej sobie. Surówka też była taka spoko. Ryż totalnie suchy, ale macie coś takiego jak ají. Ají to taki sos, jak widać. To jest sos papryczek ostry. Dlatego ten sosik warto sobie ryż polać, proszę. Dużo ostrego, jutro będzie piekło. Ale będzie pysznie. Przynajmniej nie będzie tak sucho. Zjadliwe, ale widać po Justynie minie, że nie dla każdego. Ja się nie przekonam do tej kuchni, no. Tu właśnie się zaczyna ta artystyczna uliczka, ale nie widzę, żeby się dużo działo. Może której dlatego, że nic nie pogoda ma. się popsuła.
Na pewno tam zajdziemy, przejść się, ale to jest Calle La Ronda. No i zejdziemy sobie po prostu z mostu i pójdziemy sobie w tamtą stronę. Albo w jedno, albo w skarpetki drugą. założyć, bo mi zimno. Tak, prawdziwa Polka na wakacjach. Dobra, udało nam się znaleźć na tej uliczce canelaso, $2 panie miały tutaj, proszę, i nalewają od razu w kubeczek, więc będziemy próbować. To one mają chyba pomarańczowe, zdrówko. Zdrówko, ale Zobaczymy. pani powiedziała, że jest z alkoholem. Tak, jest z alkoholem? Ja nie chciałem. Jest to sin alkohol o con alkohol? Kon alkohol, aha, no dobra. Trudno. Nie czuć alkoholu. Kwaskowe. Czuję goździki. Dobre. Czuć goździki? Jest, bien. No, no. Rico. Dobre. Trochę kwaskowe Miodowe takie. i czuć goździki, ale jest naranja, si? Naranja? Naranjilla, to jest naranjilla, innego. jeszcze inne. No. Spoko, Ej, muchas naprawdę gracias. spoko. Hasta luego. Jest słodkie, Ej, naprawdę, no. ale takie fajne, rozgrzewające, Czekaj. myślę, nie? Poczymaj. Tylko zmienię rękę. Tak, to jest takie na zimę u nas by się przydało. I w ogóle patrzcie, jakie chleby tu mają. Ogromne to jest. Fajne. No i w sumie tyle tutaj jest. Nic więcej nie ma. Trochę kawiarni, miała być jakaś artystyczna uliczka. Flagi powiesili. Polska jest, koło Brazylii wisi. Tutaj jak widzicie, to jest spoko. Spoko. Wasze zdrówko. No jak na razie co? See you later. Alligator. Dajcie suba. I komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dokładnie, cześć.